Witam. W tym filmiku odpowiadam na pytanie dotyczące, jak robię filmiki na Facebooka lub Instagram. Te króciutkie. Jeżeli nurtują Cię inne pytania dotyczące podstaw Canvy, jak stworzyć swoje social media, jak na nich funkcjonować i nie tylko, zapraszam na kanał Darii Robę, Marka na Sukces. Tam dowiesz się wszystkiego, co Ciebie nurtuje. Tutaj pokażę, jak ja podchodzę do tego tematu i robię krótkie filmiki. W następnym odcinku pokażę, jak obrabiam film, który wstawiam na YouTube. Jeżeli ten temat Ciebie interesuje, zapraszam. Chcąc utworzyć tutaj projekt na Canwie, krótki filmik, zaczynam od wybrania projektu. Najczęściej używam wpis na Instagram ze względu na to, że pasuje on wtedy i na Facebooka, i na Instagram. To jest przy krótkich filmikach. Przy robieniu filmów dłuższych pokażę inny sposób. Tutaj będę chciała stworzyć krótki filmik z życzeniami na Sylwester, na Nowy Rok. W Canwie jest możliwość wybrania tła, krajobrazy, wzory i inne. Ja czasami z tego korzystam, ale często korzystam też tu z zakładki Elementy. Wpisuję sobie tutaj, powiedzmy, Nowy Rok, nawet mi tu podpowiada, bo już zaglądałam. Nowy Rok 2022 i wyskakują mi podpowiedzi. Mnie nie interesuje w tej chwili grafika ani wideo. Chciałabym zdjęcie, które da się wstawić w tło. Ale wideo też oczywiście nadaje się i jest czasami tak fajne, że niewiele muszę dodać do tego, żeby już powstał gotowy filmik. Najeżdżając sobie na poszczególne klatki, widzę, jaki film tutaj jest proponowany. Wchodzę w zdjęcie i przeglądam sobie proponowane tutaj zdjęcia. Ja może wybiorę to. Tutaj teraz, żeby zdjęcie umieścić jako tło, klikam prawym przyciskiem myszy i ustawiam tło. Tło mogę powiększyć, przesunąć do odpowiedniego położenia, tak jak ja to sobie tutaj wyobrażam. Ja bym chciała w taki sposób. Co jeszcze mogę zrobić w tym momencie z tym tłem? Mogę go zrobić bardziej przezroczyste, czyli tutaj jaśniejsze, żeby nie rzucało mi się na przykład tło w oczy, a tylko było wyeksponowane to, co mam na pierwszym planie. Jeżeli tak ma wyglądać tło, a pozostałe elementy mają się zmieniać, to już teraz robię powiel stronę. Nie dodaj stronę, bo wtedy jest biała strona następna, a ja tego nie chcę. Tu robię powiel stronę i mam dokładnie to samo, co na tej pierwszej, tylko mogę doklejać sobie następne elementy. Teraz, gdy mam już te dwie strony pierwsze zrobione, chciałabym dołączyć sobie odliczanie. Odliczanie robię w taki sposób. Od 3, nie od 10, gdyż filmik ma być dosyć krótki i szukam sobie cyferek, czyli na przykład cyferki 3.
Wpisuję w elementach trójeczkę i wyświetlają mi się różnego rodzaju grafiki. Tutaj chcę mieć właśnie grafikę, nie zdjęcie, więc klikam sobie na grafikę i mam trójeczki. Wybieram trójkę, która najbardziej by mi pasowała. Myślę, że ta jest całkiem noworoczna. W tym momencie wyświetlają mi się też różne magiczne zalecenia, które wejdę, by mieć następne cyfry, ale jak widzę, są jeszcze fajne inne rzeczy, które mogłyby mi tu pasować. Na pierwszej stronie umieszczam trójkę. Tu akurat nie zmniejszam sobie wielkości, bo chcę, żeby może tu na środku, jak widać, linie mi się pokazują i widzę, gdzie jest środek. Umieszczam ją typowo na środku. I teraz przechodzę do drugiej strony. Tu już nie mam dalej, więc ją sobie powielę na następny raz, a na drugiej stronie dołączam dwójkę. Też ją sobie umieszczam na środku. I ponownie powielam stronę, a na trzeciej umieszczam jedynkę. W ten sposób mam już 3 cyferki, które zrobią mi odliczanie. Mając teraz te 3 strony, to jeszcze nie jest film. A właśnie dlatego, że są to tylko zdjęcia, nie ma tu żadnej animacji. Najprostszym sposobem, by móc z tego zrobić film, możemy kliknąć animację i coś tutaj animować. Ja tu sobie z podpowiedzi wezmę dodatkowo, umieszczę taką gwiazdkę, żeby mi się rozświetlało. Dodatkowo kliknę animację i chciałabym, żeby to było jak najbardziej zwracało uwagę, więc kliknę neon. I tu w tej chwili mi się pojawiło możliwość odtwarzania. Ja chcę to skopiować, więc z powrotem przywróciłam na wierzch. CTR i C naciskając, gdy mam podświetlony obraz, kopiuję. Tu sobie w tej chwili z powrotem wrzucę do tyłu, a wchodząc na drugą stronę i naciskam CTR i V, tu jednak mi się tam przylepiło, mam ten sam element, który mogę przenieść na drugą stronę. I teraz wchodzę na trzecią stronę, CTR i V wlepiło mi i umieszczam tutaj też na gwiazdce i przesuwam do tyłu. Jak widać, ten obraz podświetla mi się dalej jako neon. Ze względu na to, że nie robiłam tego pojedynczo, ale robiłam kopiuj wklej. Dla mnie ważne też jest kolejność tutaj, jak widać, tych elementów, bo czasami potrafią przysłaniać same siebie. Używam tutaj właśnie tego przycisku pozycja i wtedy obraz, który jest podświetlony, mogę przesunąć do tyłu. W ten sposób teraz klikając tutaj wyświetla mi się ta trójeczka, a ta gwiazdka jest umieszczona za trójką. Nie mogę jej nawet chwycić, ze względu na to, że trójka przysłania. Ona jest tutaj. Myślę, że fajnie tu by było na czwartej stronie umieścić zegar i dodatkowo chciałabym wyświetlić rok. Tu mam dodatkowe podpowiedzi
ale nie widzę. Są napisy i jednak ten, nie ten, usuwam ten, a wezmę sobie taki napis. Mogę go również przekrzywić w którąś stronę, powiększyć według uznań. Wszystko, co sobie wymyślę. Tu dodatkowo jeszcze dojdą elementy. W momencie, kiedy mi się wyświetla możliwość odtwarzania, mogę też zredukować czas. Nie jest mi tak potrzebny. Chciałabym, by na wszystkich stronach był on jednakowy, więc zaznaczam sobie zastosuj do wszystkich stron. Tu mogę przesuwać ten czas suwakiem lub wpisać ręcznie w ten sposób. I tu już na ten moment mogę sobie odtworzyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ale to jeszcze nie koniec. Dodatkowo uważam, że 4. strona powinna być dużo bardziej wzbogacona, więc szukam sobie tutaj różnych przydatnych i pasujących mi elementów, które sobie tutaj umieszczam. Na przykład jeszcze to. Korzystam z tych podpowiedzi ze względu na to, że pasują do mojej grafiki. Wybieram wszystko, co mi się tutaj podoba, ale równie dobrze mogę skorzystać z innych podpowiedzi. Tu zaraz wrócimy do tego. Jak widać, tutaj dołączałam jeszcze inne elementy i teraz, jeżeli chcę cokolwiek z nimi zrobić animację, to tutaj przesuwam je po prostu do tyłu, by wyświetlało mi się to, czego bym chciała. Tutaj na przykład teraz chciałabym, żeby wszystko to się ruszało. W tym celu szukam odpowiedniej animacji, która będzie mi odpowiadać. Tu mam tupnięcie, będzie na ten rok. Tu chciałabym, żeby były zrzucane od góry. W ten sposób wszystko to animuję. I już by było dobrze, mogłabym się wziąć za muzykę, ale jeszcze chciałabym, żeby były podpisane życzenia. Więc ponownie sobie powielam tą stronę, usuwam rzeczy, które są mi tutaj zbędne, a dodam napisy. Wciskam na tekst, tutaj robię dodaj nagłówek, animację z tupnięciem zlikwiduję, żeby tu już stał mi napis tak jak trzeba, a tu napiszę szczęśliwego nowego roku. Napis wygląda nieszczególnie. Tutaj jak zwykle zrobiłam błąd i zmienię na duże litery. OK. I dodatkowo jeszcze chcę podpisać, więc tutaj napiszę życzy Kamila. I teraz będę edytować
tutaj te napisy. Chcę im dać ładny kolor. Zrobimy na efekty i tu zaokrąglimy. Poprawię tylko zakrzywienie, gdyż nie potrzebuję aż tak bardzo. Powiększę napis. O, tu mi się nie poprawił. Tu jest błąd. Mogę zmienić kolor, żeby pasował. Powiedzmy, że ten będzie fajny. Efekty. I teraz mogę wybrać sobie sposób, w jaki się będzie wyświetlał. Tu jeszcze dodatkowo przekrzywię, żeby mi to wszystko pasowało. Powiększę. I to samo zrobię też tutaj z podpisem. Dodatkowo, by jeszcze napis mi się fajnie wyświetlał, też go mogę animować po dodaniu efektów. Ja bym chciała, żeby on się pisał mi tu, ale tylko napis. O, w ten sposób. I to samo zrobię z podpisem. Zostało mi jeszcze dodanie muzyki. Tu przechodzę teraz do audio. Wpisuję sobie na przykład Nowy Rok albo Szczęśliwego Nowego Roku z podpowiedzi i szukam odpowiedniej muzyki. Na tym polega, że po prostu przesłuchuję i wybiorę coś odpowiedniego. Kiedy już coś wybiorę, to mi się podoba, klikam i pojawia mi się tutaj. W tej chwili widzę tutaj listę odtwarzania na całą długość mojego filmu. Widzę, ile tej muzyki zajmie. Mogę również przesuwać i wybrać inny urywek. Jeżeli mi się to podoba, zostawiam. Pamiętam jednak, by tą muzykę nie dawać na 100%, a jednak trochę ściszyć. Nawet dużo trochę. Ze względu na to, żeby nie straszyć później słuchających, którym się włączy nasza muzyka. OK, mam. I teraz sprawdzam, jak to będzie wyglądało. Dla spostrzegawczych, tak, popełniłam błąd, który tutaj pokazuje, że poprawiłam. Niemniej treść filmu zostawiłam ze względu, że jest on aktualny, niezależnie co na nim pokazuje. I robię teraz pobierz. Ważne, by plik był wideo MP4. Wszystkie inne opcje będą po pierwsze bez dźwięku, po drugie inaczej nam się zapiszą i nie będzie to w formie filmiku. Jeżeli mam bez dźwięku, mogę zapisać też jako GIF i wtedy będzie to też filmik, ale wyświetlający się na cicho. Tak więc u mnie to jest MP4 i robię pobierz. I filmik jest gotowy po zapisaniu w odpowiednim pliku do udostępnienia. Mam nadzieję, że treści zawarte w tym filmie będą dla Ciebie przydatne. Daj mi znać w komentarzu lub przynajmniej kciukiem w górę. Udostępnienie też jest jak najbardziej mile widziane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych filmów.